Siemano strzelcy, tu Kons HFT1, witam Was w industrialnym klimacie. Miejsce zawodów to kopalnia Jawiszowice, zabytkowa kopalnia węgla kamiennego. Dzisiaj jestem tutaj, aby pokazać Wam na prawdziwym przykładzie, jak strzelać z postawy klęczącej. Chłopaki z grupy Beskid Target akurat budują tor na jutrzejsze zawody w strzelectwie terenowym Hunter Field Target, więc jest to idealny moment na mały trening. Zapraszam. Głównym problemem zarówno moim, jak i większości strzelców są postawy wymuszone. Strzelanie z podstawy podpartej, stojącej i klęczącej to trzeba ćwiczyć. Ważne jest zarówno przyjmowanie poprawnej postawy, jak i ćwiczenie mięśni oraz oddechu. Jak strzelać poprawnie stojąc, możecie sobie zobaczyć w moim poprzednim filmie. Podlinkuję go Wam na końcu. Stoję właśnie przy stanowisku postawy wymuszonej klęczącej i postaram się pokazać, jak to powinno wyglądać poprawnie. Na zawodach są przeważnie dwa takie stanowiska, gdzie strzelec musi klęczeć, oddając strzał. Z zasad HFT wiemy, że maksymalny dystans, na którym może być umieszczona figurka, to 32 metry. Oczywiście figurka może być bliżej. W teorii jest to łatwiejsza postawa niż postawa wymuszona stojąca, o której jest już film na moim kanale, ale w praktyce różnie bywa. Przyjmowanie poprawnie tej postawy trochę przypomina udawanie żółwia. Będąc jak najbardziej zgiętym, zwartym, mamy prawidłową pozycję względem celu. Sprawdźmy zatem, jak to robić poprawnie. Pierwszą bezwzględną zasadą strzelania z takiej pozycji jest wymóg dotykania palika, czyli wyznacznika miejsca strzelania. Dalej z zasad strzelectwa terenowego wiemy, że nie możemy siedzieć na boku stopy, a nadgarstek i dłoń musi być przed kolanem. Czyli dłoń musi być przed kolanem. Nie tak, tylko tak. Tak jest niedozwolone, tak jest dozwolone. Dozwolone jest stosowanie podkładek pod goleń w formie wałka lub poduszki strzeleckiej, tak zwanych klęczak. Tutaj mam taką przykładową. I robimy to tak, że gdy klęczamy, możemy ją sobie tutaj umieścić. To nam stabilizuje pozycję. Kolejną regułą jest, że kolano musi dotykać podłoża, co już pokazałem. Ważnym elementem tej postawy jest odpowiednie obuwie. Adidasy nie są dobre do takiego strzelania. Optymalna jest podeszwa, która jest twarda i stopa w bucie może być prosta. Wtedy możemy usiąść na pięcie wyprostowaną stopą, co poprawi naszą stabilizację. Tak samo jak w postawie wymuszonej stojącej układamy ciało bokiem do celu, tak aby kładąc karabinek na kolanie, baka znajdowała się blisko klatki piersiowej. Klękamy w lekkim rozkroku, dopuszczona jest niewielka podkładka pod kolano. Może być, nie musi być. Niektórzy strzelcy strzelają bez. Również przy tej postawie mamy kilka możliwości uchwytu karabinka. Dłoń zgięta w nadgarstku o 45 stopni. Dłoń wygięta w lewo o 90 stopni. I tradycyjnie dłoń na płasko, a karabinek na środku. Wariacją tego uchwytu może być umieszczenie palmrestu na samym początku dłoni, tak żeby palcami zakryć palmrest od góry. Jest jeszcze jedna technika, to chwyt za początek palmrestu prostą dłonią, jej wewnętrzną częścią w stronę ciała. Czyli coś takiego. W tej postawie bardzo często karabinek myszkuje nam w lewo i w prawo. Oznacza to niestabilną pozycję, ułożenie ciała, a dokładnie lewej nogi. Wysunięcie stopy bardziej do przodu lub do tyłu pozwoli nieco zniwelować ten problem. Gdy jest to możliwe, możemy wykorzystać palik jako podporę do łydki, czyli umieszczamy łydkę na paliku, opieramy o palik. Celowanie jest odwrotne do postawy stojącej. Tutaj, gdy oddychasz swobodnie, znajdujesz się poniżej celu. Wypuszczając powietrze, lufa karabinka podnosi się na cel. Zasady oddychania, jak zawsze takie same. Oddychasz przez nos, delikatnie korzystając z przepony. Po pełnym wydechu masz jakieś 5-6 sekund na strzał. Jeśli się nie uda, korygujesz swoje ustawienia. Ja często nawet odkładam i wstaję i ponawiam złożenie się do tak zwanego żółwia. Ostatnia informacja przed rozpoczęciem strzelania jest taka, że karabinek mam ustawiony na 25 metrów. Oznacza to, że w praktyce nie mierzę, nie domierzam, tylko strzelam środkiem krzyża.
Tak strzelam potocznie zwanego klęczaka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie jakieś pierdółki. Jeszcze jedna sprawa, strzelectwo terenowe, jak sama nazwa wskazuje, to strzelanie w różnym, często trudnym terenie. Tu trzeba kombinować. Zapraszam na mój następny film z właśnie tych zawodów Beskid Target. Zobaczycie, co chłopaki przygotowały, gdzie jest figurka, gdzie jest cel do postawy wymuszonej klęczącej. Często jest tak, że nie dość, że należy przyjąć odpowiednią postawę, to jeszcze trzeba zastosować poprawkę na kąt, odmierzyć, domierzyć właściwą odległość i spróbować to finalnie trafić. Straszne wygibasy. Cel na jutro, przewrócenie 30 figurek. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Do zobaczenia na torze. Cześć. Już. Mam małego dzwonka z bliskami. Co? Ale trochę nam palą w ostatnie figurki. Brakło nam toru na te figurki. Ja muszę je ustawić. Nie, przerwa. Jest przerwa? Nie No, przerwa. Przechodzimy. Liczyć. Muszę zmienić ujęcie. Ale podobał Ci ten but w ręce, no to wysoko. A to musisz go ubrać, bo to jak to pokazujesz?